Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku. Dziś odcinek Q&A. Odpowiem na kilka Waszych pytań, dostałem ich mnóstwo, aż 600, więc wybrałem ich kilka i postaram się na nie odpowiedzieć. Jeśli chodzi o sytuację moją, ogólnie mojego zdrowia, tydzień temu odbyłem operację z tricepsa. Triceps został ponownie przyszyty do kości, tym razem bardzo solidnie. Za tydzień zacznę rehabilitację, zdejmą mi szwy i ponownie zacznę coś tam wracać do delikatnego ruchu. Na ten moment nie mam pojęcia, kiedy dokładnie zacznę trenować siłowo, ponieważ nie chcę się spieszyć, chcę, aby wszystko dobrze się zrehabilitowało, zregenerowało, zrosło w środku, żebym mógł na 100% wrócić do dźwigania i nie popełnić żadnego błędu i aby to kolejna operacja znowu się nie powtórzyła. Ręka na ten moment wygląda w taki sposób. Jest tu jeszcze ścina, ściniak wyszedł po operacji. Noszę cały czas plaster. Na noc ubieram taki gips z dwóch części składany. Owijam tą rękę, ponieważ przez sen mogę ją ugiąć. W ciągu dnia wiem, mam zaprogramowane w to w głowie, że ta ręka musi być cały czas prosta. W ogóle jej nie używam. Jestem praworęczny, a muszę uczyć się teraz naprawdę robić wszystko lewą ręką. Tą rękę mogę używać tylko w prosty sposób, czyli bez żadnego zgięcia w łokciu, ponieważ wszystko musi się tu wrosnąć w kość i solidnie spasować, więc nie jest to łatwe wyzwanie, ponieważ tak jak powiedziałem, jestem praworęczny, lewa ręka u mnie jest zupełnie nienauczona, no ale jakoś muszę sobie radzić. Zacznijmy od pytań. Pierwsze pytanie, jak skomentujesz wyniki World Strongest Man? Na ten temat można też dużo mówić, ponieważ WSM tak naprawdę nie wiadomo, czy miało się odbyć, czy się odbędzie, czy się nie odbędzie. Cały czas zagrożenie była pandemia. Zawodnicy cały czas się mieszali. Tak naprawdę nie było mnie, nie było Licisa, nie było Haftora. Haftor z wiadomych przyczyn odszedł do boksu. Kolejny zawodnik, który odpadł, bardzo silny zawodnik, Konstantyn Janasza, który naprawdę mógłby być w finale i w finale mógłby naprawdę bardzo powalczyć. W tym roku zawody odbyły się ponownie na Florydzie, tak jak poprzednio. Tym razem pogoda nie dopisywała, były huragany, sztormy, ogromne ulewy, więc to bardzo utrudniło całą sytuację. Organizatorzy nie przewidzieli tego, nie mieli miejsca dla zawodników, aby po prostu eliminacje się odbywały, co dla część zawodów. I tak naprawdę musieli odwołać jeden dzień, na drugi dzień wymyślili, że przeniosą się na halę. Konkurencje zostały już nieco zmienione, zostały również zmienione nieco ciężary, tak naprawdę gdzie ja dostałem na mailu cały wykaz konkurencji. Dużo z nich zostało zmienionych, a dokładniej zmieniono ciężary na mniejsze albo na przykład wysokości typu rzuty z beczkami. Miało być na 5 metrów, zrobili na 4,57, więc moim skromnym zdaniem te zawody podupadły trochę na poziomie, na levelu, ponieważ poszły w drugim kierunku. Rok temu, 2-3 lata temu było znacznie ciężej. W tym roku dużo zmienili, było bardzo dużo lżej. Niemniej jednak gratuluję wszystkim zawodnikom, a dokładnie nawet top 3. Gratuluję nawet dla mojego kolegi JF Karona. Tak myślałem, że facet wygra zawody, lecz skończył na 3. pozycji. Mimo to postęp, ponieważ rok temu był 4. z roku na rok. Jest coraz starszy, a zajmuje coraz to lepsze miejsca. Mam nadzieję, że za rok ja wystąpię w tych zawodach i ja będę mógł udowodnić coś sobie i dla wszystkich moich fanów, dla całej mojej rodziny, że po prostu to ja mogę te zawody wygrać, ponieważ w tym roku byłem naprawdę w bardzo dobrej formie, szczytowej, może nawet życiowej formie i wiem, że walczę prawdopodobnie o to najwyższe miejsce, więc chciałem powtórzyć to za rok. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze zregeneruje, wszystko się dobrze ułoży i wystąpię w kolejnym World Strongest Man. Kolejne pytanie, numer 2. Ogólnie znałeś konkurencję przed WSM, teraz widząc wyniki innych, mógłbyś mniej więcej pochwalić się, jakie ty robiłeś wyniki na swoim sprzęcie w trakcie przygotowań do World Strongest Man. Mogę powiedzieć, że rzuty, tak jak dostałem na mailu, według regulaminu miały być na 5 metrów, ja robiłem na 5,0 kilka. Jak się okazało, rzuty zmienne były na 4,57, więc 50 cm wyżej praktycznie rzucałem, znacznie trudniejszy poziom. Joka nosiłem pod górkę, jest to mój nowy system treningowy już od roku i naprawdę bardzo on mi owocuje, bardzo mi pasuje ten system. Robiłem 500 kg według regulaminu pod górkę.
I tak jak naprawdę niosłem te 500, a czułem, jakby to było naprawdę 600 kg, ponieważ jest ogromne nachylenie, jest bardzo ciężko. Kule mi bardzo dobrze szły. Robiłem dużo powtórzeń one motion. Martwy ciąg poprawiłem z podwyższenia. Mój poprzedni wynik wynosił 420 kg. Na ten moment podnosiłem z zapasem może 10-20 kg, 450 kg z wysokości 17 cali, nie 18. Po prostu nie mogliśmy ustawić u siebie 18, więc zrobiliśmy 17. Więc te 2,5 cm wyżej myślę, że mogłoby mi właśnie pomóc, żebym podniósł 470 kg w tym boju. Kolejne pytanie. Jak oceniasz start Briana Shaw'a w WSM? Ciężko powiedzieć, ponieważ Brian Shaw wydawał się faworytem tych zawodów i tak naprawdę nie zawiódł może nie tylko mnie, ale mnóstwo ludzi, którzy myślało, że on wygra te zawody. I jak śledziłem komentarze, jakieś zdjęcia, całą relację tych zawodów, ludzie do samego końca wierzyli, że on wygra, gdzie już to było w 100% pewne, że facet nie ma szans nawet być na top 5. Szkoda, wielka szkoda, ponieważ miał naprawdę jedyną moim zdaniem na ten moment szansę, by zdobyć 5. tytuł, tak samo jak Mariusz Pudzianowski zdobył 5 tytułów for Strongest Man i konkurencje moim zdaniem idealnie mu spasowywały. Ja oglądając jego filmiki byłem pod ogromnym wrażeniem, ale tak naprawdę oglądałem to i starałem się być coraz lepszy u siebie na siłowni, ponieważ denerwowało mnie to, że ktoś dźwiga jakieś tam ciężary, jest bardzo silny i wywołało to na mnie ogromną presję, przez to ja starałem się trenować coraz ciężej, a tak naprawdę nie znałem jego ciężarów, jego cyfr, naprawdę jakie podnosił i może również ta presja, to całe myślenie sprawiło to, że po prostu ja w tych zawodach nie zdążyłem wystąpić. Kolejne pytanie. Czy myślisz, że wystąpisz w Arnoldzie 2021? Z tego co mi wiadomo, Arnold prawdopodobnie będzie przełożony na inny miesiąc, kwiecień lub może później. Im większe przełożenie, tym większa szansa dla mnie, bym się zregenerował i wystąpił. Wiem, że mógłbym zacząć trenować martwe ciągi jakoś już od stycznia, ciężkie elementy sprzętu strongman, ale na ten moment będę bał się wyciskać nad głowę. Przede wszystkim wiem, że tam będzie prawdopodobnie hantel nad głowę, gdzie jestem praworęczny, prawa ręka już jest 3. raz operowana, to naprawdę będzie mnie blokowało. Będę próbował, jeśli zawody się opóźnią, prawdopodobnie spróbuję w nich wystąpić. Jeśli odbędą się tak jak zawsze w marcu, będę musiał się z nimi niestety pożegnać i przełożyć to na kolejny rok. Kolejne pytanie. Uważasz, że gdzieś popełniłeś błąd w przygotowaniach do World Strongest Man, czy to po prostu był pech? Moim zdaniem zacząłem bardzo szybko trenować. Mimo tego, że operację miałem 18 maja, już w sierpniu zacząłem ćwiczyć siłowo, a od jakoś września zacząłem wyciskać nad głowę. Pierwszy mój trening to było wyciskanie nad głową 80 kg. Już na początku wydawało mi się, że wszystko jest ok, nic nie bolało. Z treningu na trening dokładałem 20 kg. Czyli możecie sobie wyobrazić 20 kg na każdym treningu więcej, czyli mamy 80, 100, 120. Co trening dokładałem i w końcu zaczęło się odzywać ból, gdzie naprawdę uniemożliwiało mi to coraz większe dźwiganie. Cały czas byłem na tabletkach przeciwbólowych, próbowałem ten ból jakoś oszukać. Znałem przyczynę, po prostu wiedziałem, że coś jest nie tak. No ale bardzo chciałem wystąpić w tych zawodach i niestety w ostatnim treningu moich przygotowań, w ostatnim treningu wyciskania nad głowę triceps właśnie strzelił i no niestety musiałem się pożegnać z całym występem. Kolejne pytanie. Kiedy poszło pierwsze 100 na klatę? Z tego co pamiętam, zrobiłem to w liceum i miałem wtedy 16 lat. Sytuacja wyglądała tak, że ja do tych stóp podchodziłem przez kilka miesięcy i nie mogłem tego podnieść, ponieważ nie byłem zregenerowany, byłem zmęczony, bo co trening podchodziłem i chciałem te 100 kg podnieść. Miałem 95 kg był mój rekord i pamiętam, że ja mieszkałem w internacie wtedy w szkole i siłownię mieliśmy na mieście, w domu nie miałem takiej siłowni, nawet nie miałem tyle obciążenia, więc nie mogłem tego w domu sprawdzić i pojechałem na święta do domu na cały tydzień, czy tam prawie 2 tygodnie i odpocząłem. Po świętach wróciłem i od razu z 95 założyłem 100
i za chwilę 105 i w tego samego dnia już poprawiłem mój wynik o 10 kg. Więc przerwa naprawdę mi zaowocowała. Warto było odpocząć i później poszło wszystko już z górki. Jak już te 100 kg przekroczyłem, nagle zaczęło wszystko iść i zaraz było 120, 140 i z biegiem lat doszedłem już do dużo większego ciężaru. Kolejne pytanie. Ile razy jesteś na siłowni? Jak wygląda Twój cykl przygotowań do zawodów WSM czy Arnold Classic i które z nich są trudniejsze? Jeśli chodzi o zawody World Strongest Man, mamy tutaj eliminację i mamy finał. Arnold Classic to są zawody, gdzie mamy 5 do 6, tym razem mieliśmy 6 konkurencji. Znamy zasady 4, czasem 5 miesięcy przed zawodami i wiemy dokładnie, jakie konkurencje się odbędą. World Strongest Man są to zawody, gdzie naprawdę w tym roku chłopaki polecieli na miejsce i poznali grupy i dokładne specyfikacje konkurencji. Więc moim zdaniem do World Strongest Man byłoby się ciężej przygotować ze względu na to, że nie wiemy, co dokładnie musimy robić, lecz ciężary są mniejsze. Do Arnold Classic przygotowujemy się znacznie ciężej pod względem fizycznym, ponieważ musimy dużo więcej dźwigać. Rama na World Strongest Man ma 400 plus, czyli 408 kg. Jok, pamiętam kiedyś najcięższy miał 710 kg. Hantel na World Strongest Man nigdy takiego nie było i nigdy chyba takiego nie będzie. 127 kg był na moim pierwszym Arnoldzie na powtórzenia i później na kolejnym dali nam 136, a teraz szliśmy na rekord świata, więc ciężary są przeogromne i aby się przygotować do tych zawodów potrzeba naprawdę sporo czasu, by to wszystko osiągnąć. A do World Strongest Man, tak jak wspomniałem, dużo lżej, konkurencje bardziej wydolnościowe. Raz się zdarzyło w 2017, że były to zawody bardziej statyczne. Wtedy te zawody wygrał Eddie Hall. I jeśli mam powiedzieć, ile razy jestem na siłowni, jak wygląda mój cykl przygotowania. Każde zawody, każde przygotowania wyglądają inaczej, ponieważ mamy różną specyfikację konkurencji. W jednym roku na przykład jest wyciskanie hantla, w drugim wyciskanie belki. Mój trening opiera się na zasadzie, że trenuję co drugi dzień. Nigdy nie trenuję 2 dni pod rząd, ponieważ ten drugi dzień jest nieefektowny. Jeśli treningi są bardzo ciężkie, na drugi dzień nie mam siły tego zrobić, tego po prostu co trzeba zrobić, więc trenuję co drugi dzień. Mam 3 dni ciężkie treningowe w tygodniu. Robię na przykład 2 dni sprzętu i staram się mieszać to z siłownią, żeby po prostu nie robić samej siłówki. Przysiady, martwy ciąg to są podstawowe ćwiczenia, które robię cały czas robię je ciężko. Do tego dokładam sprzęt i wszystko rozmaicam dodatkiem takiej siłowni, po prostu jakby ćwiczenia kulturystyczne. Trening możecie mój zobaczyć na Real Farm, na przykład pleców. Był to trening pleców po przeciąganiu tira, więc zawsze jakiś dodatek do ćwiczeń. Kolejne pytanie. Czy miałeś propozycję dołączenia do innej firmy z odżywkami? Więc tak, miałem kilka propozycji, nie zamierzam tego zmieniać, ponieważ jest mi dobrze w tej firmie, jest to bardzo dobra współpraca, mamy bardzo rodzinną atmosferę i Real Farm jest to jedyna firma, która na ten moment promuje strongmanów, więc nie szukam nic lepszego. Jaki jest Twój stosunek do alkoholu? Czy jak jesteś w trakcie przygotowań do zawodów, pozwolisz sobie czasem na kieliszek lub piwko, czy absolutnie zero alkoholu? Powiem tak, alkohol jest dla ludzi. Możemy go pić, nie musimy go pić, więc jeśli nadarzy się okazja razem z kolegami, na przykład latem i robimy jakiegoś grilla, wypiję sobie jakieś piwo, nigdy to nie zaszkodzi. Więc wszystko musi być z głową i z umiarem przede wszystkim, więc alkohol nigdy nikomu nie zrobił krzywdy w normalnych ilościach, więc czemu nie? Twoje najlepsze zawody w karierze? Cały czas mam na myśli zawody w 2015 roku, gdzie poleciałem na pierwszy Arnold Classic. Po tym jak zdobyłem tytuł Mistrzostw Świata Arnold Amator i wystąpiłem pierwszy raz właśnie w zawodowstwie pomiędzy Zydrunasem Savickasem, Brianem Shawem, Haftor Björnsson był wtedy w takiej już dojrzewającej formie. Dużo mocnych zawodników z najlepszej klasy światowej, z którymi wtedy rywalizował Kieliszkowski, gdzie naprawdę mogłem ich tego oglądać na YouTube albo na jakichś plakatach, a tak naprawdę miałem okazję z nim wystartować. Tak naprawdę myślałem, że jadę tam na pożarcie, ponieważ każdy zawodnik, który przechodził z amatorów na zawodowstwo, w tamtym momencie
bardzo obrywał i kończył 8., 9., 10. miejscem, więc tak samo ja myślałem, że tak mi się to właśnie wydarzy, lecz ku mojemu zaskoczeniu przygotowałem się tak mocno, byłem tak silny, że zdobyłem 3. miejsce. Dużo ludzi mówiło, że był to przypadek, że po prostu z przypadku wygrałem i za rok prawdopodobnie okaże się, że będę gorszy, dużo gorszy, więc za rok ponownie wystąpiłem i zdobyłem już 4. miejsce. Bardzo mało brakło mi tam do podium, lecz nie był to przypadek i uważam, że te zawody to były moje takie pierwsze zawody, moje pierwsze przetarcie na tej scenie, na najcięższej scenie świata i uważam je właśnie za najbardziej udane. To było takie moje największe zwycięstwo, ponieważ nie sądziłem, że byłbym w stanie to zrobić między takimi ludźmi. Kolejne pytanie. Twoje ulubione i najgorsze danie? Klasycznie z dań nawet mogę powiedzieć, że bardzo lubię filet z kurczaka, czyli typowy jakby nie schabowy, ale w panierce z ziemniaczkami, z ogórkiem. Jeden z moich ulubionych to jest stek, klasycznie chyba każdy restaurant to uwielbia. I kolejne, bardzo lubię pizzę. Najgorsze danie. Uważam, że są to śledzie, ponieważ śmierdzą niesamowicie. Dla mnie to jest zapach nie do przeżycia. I kiedyś bardzo się brzydziłem tatarem, lecz po prostu obrzydzało mnie to, że mięso jest surowe, jak to można zjeść jeszcze z jajkiem rozbitym. Któregoś dnia kolega mnie namówił, spróbowałem i zmieniłem totalnie zdanie, więc dodaję również do ulubionych jak tatar. Kolejne pytanie. Ile masz w bicepsie? Z tego co pamiętam, w najlepszej formie, obecnie teraz może nie, ale w najlepszej formie miałem 53 cm, więc nie jest to jakoś mega dużo, ale na typowej rzeźbie, więc biedy nie ma. Kolejne pytanie. W jakim wieku zrobiłeś największy progres siłowy? Od jakiego wieku trenujesz? Więc tak, największy progres siłowy nie zrobiłem właśnie z 2014 na 2015 rok, gdzie to właśnie wszedłem z Arnold Amator na to zawodowstwo. I wtedy na przykład z joka 440 i 430 kg przechodziłem na joka 650-680 kg. Początkowo było dla mnie nie do uwierzenia, że da się to w ogóle zrobić, ponieważ z 430 szedłem, ale to nie było jakieś mega lekkie. I wtedy trzeba było się przekwalifikować na większy ciężar, czyli 680 kg, wtedy był na tych zawodach docelowy. I nie sądziłem, że będę w stanie to zrobić, lecz tam był krótszy dystans, 5 metrów. I w którymś momencie, jak zacząłem trenować, zaczęło to w końcu iść. I wykonałem to zadanie, lecz bardzo ciężko. Hantel jaki podnosiłem na Arnold Amator miał 95 kg, na powtórzenia na zawodowstwie już miał 127 kg. Ogromny przeskok, 30 ponad kg, znowu więcej. Frame, rama miała 500 kg pod górkę, to że w paskach, ale pod górkę i było bardzo ciężko, ponieważ najcięższe moje walizki miały po 170 kg, więc znowu ogromny przeskok. Więc tak naprawdę 2014 a 2015 rok zaliczam do tych najbardziej owocnych roków, w których zrobiłem postęp. Następne pytanie. Co byś robił w życiu, gdybyś nie był profesjonalnym strongmanem? Ciężko powiedzieć, nie mam na siebie planów. Nie wiem, co miałem dokładnie robić. Wiem, że rodzice mają firmę, może bym tam pracował, może otworzyłbym coś swojego. Myślałem kiedyś o restauracji, lecz nie chciałem tam gotować, mógłbym tylko zarządzać, ponieważ nie znam się za bardzo na kuchni. Ewentualnie mogę doglądać i pilnować interesu. Więc ciężko powiedzieć, może jakiś trener, teraz jest to modne. Nie mam pojęcia dokładnie na siebie, na swoją przyszłość. Kolejne pytanie. Który ze swoich rekordów chciałbyś pobić? Obecnie mam kilka rekordów. Wyciskanie nad głowę, hantla na powtórzenia, circus dumbbell oraz cyr dumbbell, czyli to są już 3 rekordy. Spacer z jokiem, podnoszenie kamienia na bark oraz frame carry pod górkę. Wiem, że frame carry dałoby się jeszcze podkręcić, ponieważ tam nie było tej maksymalnej prędkości pod górkę. Z jokiem nie wiem, czy poniżej 10 sekund bym zszedł, ponieważ wtedy naprawdę biegłem. Dobrze mi się to udało. Jeśli chodzi o hantel,
Bardzo bym chciał to zrobić, bardzo bym chciał to pobić, lecz ręka, która jest operowana, nie wiem jak ona będzie działać w przyszłości. Mam nadzieję, że wszystko zrośnie się bardzo solidnie i będę mógł tam sobie podokładać ciężar. Lecz na ten moment nawet o tym nie myślę. Wiem, że po prostu frame carry jest do pobicia, czy kamień na bark jest również do zrobienia. Dobra, teraz odpowiem na kilka pytań po angielsku, ponieważ 80% z nich zadana była w języku angielskim, więc bardzo szanuję tych ludzi, którzy zadali te pytania, szanuję widzów, więc zacznijmy. 17 pytanie. Which event do you enjoy the most? I like a lot of events. Overhead press events is my favorite. Frame carry, farmer. It's perfect for me. Yoke, stones. I like almost every event except deadlift, but deadlift now is going well, going better, so I hope it will be one of my favorite events soon. Next question. Will you meet with other strongman for YouTube? For sure, I would like meet with Martin Slicis. He won't come to Poland with Romark to my house after pandemic. Probably you will see this meeting soon. And I really would like have video with Zdurna Stavickas because he is in the same team, real farm team like me. And probably we'll meet soon. Also, I really would like meet Brian because he invited me a few times to Colorado. So hopefully it will be going well and we will meet. Next question. Some of your biggest strongman inspiration. Definitely my biggest inspiration is Zdurna Stavickas because this is a really humble guy with a pure strength, and I really love watching his competition from past. He destroy every events, every athletes. Arnold Classic competition, he won 8 times Arnold Classic. So this is my biggest inspiration in the sport. Next question. Who is your best friend in strongman? We have a lot of friends in strongman area, but my best friend from strongman is Rauno Heina. We have contact every day almost. JF Caron also. I like Martin Slicis. We have a lot of friends. Next question. Have you ever worked out with Mariusz Ponianowski? I met Mariusz Ponianowski only one time during competition. He was a referee in Poland competition, but I had to compete, so I didn't have time to talking with him a lot of. We speak something a little bit, but it was only one meeting. Okay, next question. How do you feel about Oleksiy Novikov winning the World's Strongest Man? And do you think he will be a threat to you next year? Firstly, I would like congratulations for Oleksiy for first place. It was awesome performance. Also, congratulations for best deadlift in this day. It was really awesome. About threat. It's hard to say because Martin Slicis is coming back also. I think Martin is most dangerous athlete for me in this moment. But I respect every athlete and for sure everybody will be strong and I must fight in 100%. Next question. Will you be compete at Show Classic or do you want to recover more? It was a lot of question about this and I will not compete for sure in Show Classic because I really need time
to recover my triceps after surgery, then probably someone must replace me. Okay, it's enough question for today. Thank you for a lot of messages, a lot of questions. I really would like apologize for my English. If you not understand something, please don't hate me. I'm still learning. I need time to improve my English, so please don't hate. I hope we will see soon. Goodbye.